Halo mobilki, jak tam trasa? Panie, same korki. Zapis tego nie było. Jaki pis? Wtedy to dopiero był bałagan. Tym już nie pomożemy. Chodź. Czas na przerwę. Witajcie moi drodzy w dzisiejszym epizodzie, 61 epizodzie i gwarantuję Wam, że to co dzisiaj zrobimy, tego jeszcze na kanale nie było. Dzisiaj w ogóle będziemy potrzebować parokrotnie pomocy naszej ekspertki Ani. Aniu, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu. No co ty, Darku? Od tego dla ciebie i twoich widzów jestem. Wybieramy się do miejscowości o nazwie Sandwich i nie mylić z kanapką, aczkolwiek jakiś wątek kanapkowy później będzie. A co jest tam w Sandwich, że jedziemy ponad 4 godziny? Jest tam Embassy Truck Park i powiem Wam, że na ich Facebookach wygląda to wszystko profesjonalnie. W ogóle Embassy Truck Park to jest taki postój dla ciężarówek. I pozwólcie, że podzielę się szybką prywatką. Ja kiedyś chciałem zostać kierowcą ciężarówki. Wyszło jak wyszło, nie narzekam, mam fajną pracę, ale jakaś cząstka we mnie jest, która mówi, co by było gdyby. W ogóle dzisiaj się wcielę w rolę kierowcy i zrobiłem nawet lekki research. A ten research polegał na tym, aby się dowiedzieć od naszej koleżanki, ekspertki Ani, co, Aniu, powiedz nam, taki zajazd powinien posiadać, aby był wygodny i odpowiedni dla kierowcy. Bardzo dobry postój dla kierowców ciężarówek to taki, który zapewnia bezpieczeństwo, komfort, higienę i sprawną organizację czasu. Bezpieczeństwo. Absolutna podstawa. Parking ogrodzony, strzeżony lub monitorowany 2/4 na dobę. Higiena i zaplecze socjalne. Czyste, regularnie sprzątane prysznice i toalety. Komfort odpoczynku. Strefa relaksu, kanapy, telewizja. Jedzenie i zakupy. Restauracja lub bar z normalnymi cenami. Zdrowie i samopoczucie. Krótki ruch, rozciąganie lub spacer. Na ich Facebooku tam wygląda wszystko profesjonalnie. Jest taki normalny, profesjonalny zajazd. Jest coś ekstra i coś Wam pokażę i właśnie ten odcinek też będzie trochę inny, bo z tego czegoś skorzystam. I serwują przede wszystkim, dlatego tam jestem, serwują polskie obiady. Nie będę ściemniał, kierowca kierowcą, ale ja mam mega ochotę na pyszny obiad i mam mega ochotę na jedno zimne piwko. Także od Ani mamy już wytyczne, wszystko sprawdzimy i w ogóle są jeszcze chyba 2 punkty, które sam od siebie chcę się dowiedzieć. Zapinamy pasy, to znaczy ja już mam zapięte od X czasu i jedziemy do Sandwich. A gdzie kącik.pl bawi, Ania uczy? Spokojnie, mówiłem, że ten odcinek będzie inny / wyjątkowy. Jesteśmy na miejscu i powiedziałem Wam, to jest inny odcinek niż dotychczas. Pani Ania, nasza koleżanka, powiedziała nam, wymieniła parę punktów, jeżeli chodzi o fajny, dobry postój dla ciężarówek. I powiedziała tam jeden z punktów, który powiedziała, to zdrowie, samopoczucie, ruch. Rozruch równa się dobre samopoczucie. Embassy Truck Park, jak widzicie, ma siłownię dla kierowców. I zaraz dokładnie zobaczycie tą sobie siłownię. Ona wygląda fenomenalnie, naprawdę, jak na taką siłownię dla kierowców, nie stricte jakaś siłownia, naprawdę wygląda fenomenalnie. Ja zrobię sobie tak zwany zestaw dyskotekowy i pójdę zjeść. Oczywiście Wam to wszystko pokażę. Jeżeli nie wiecie, co to jest zestaw dyskotekowy, to Ania, nasza ekspertko, powiedz widzom. W żargonie siłownianym zestaw dyskotekowy to żartobliwe określenie treningu robionego pod wygląd, a nie pod siłę czy funkcjonalność. Chodzi o to, że ktoś trenuje głównie te partie, które najbardziej widać na imprezie w koszulce.
biceps klatka piersiowa barki, szczególnie boczny akton, czasem triceps, a jednocześnie olewa nogi. Spokojnie, spokojnie, to nie jest żaden kanał fitnessu. Ja zrobię sobie szybki zestaw dyskotekowy, a w międzyczasie Aniu, nasza ekspertko, potrzebuje Twojej pomocy. Powiedz coś ciekawego na temat sandwich. Sandwich w hrabstwie Kent to jedno z najbardziej fascynujących i jednocześnie niedocenianych miasteczek w Anglii. Miejsce, w którym historia wciąż jest wyjątkowo dobrze wyczuwalna. Jako jedno z dawnych Cinque Ports odegrało kluczową rolę w średniowiecznym systemie obrony wybrzeża, a jego świetność w czasach, gdy Anglia polegała na sile miast portowych, wciąż odciska się na układzie ulic i zachowanej architekturze. Co ciekawe, mimo że dziś leży kilka kilometrów od morza, w przeszłości było żywym portem, a przypływy rzeki Stour umożliwiały wpływanie statków aż do centrum miasta. Sandwich zachwyca niezwykle dobrze utrzymaną zabudową. Wąskie uliczki, szachulcowe domy i średniowieczne bramy miejskie tworzą atmosferę, której nie zniszczyły wojny ani modernizacja. Wyjątkowym miejscem jest Guildhall, renesansowy ratusz z 1579 roku, nadal pełniący funkcję administracyjną. Miasteczko słynie również z niezwykłego epizodu kulinarnego. To właśnie ono dało nazwę kanapce sandwich. Według legendy John Montagu, IV, hrabia Sandwich, miał zamówić mięso między 2 kromkami chleba, by móc grać w karty bez przerywania. Choć sam hrabia pochodził z innej części Anglii, jego tytuł na zawsze powiązał skromny posiłek z tym urokliwym miejscem. Okolice miasta przyciągają miłośników natury. Rozległe Sandwich Bay jest rajem dla ptaków i spacerowiczów, a nadbrzeżne wydmy oraz rezerwat Sandwich and Pegwell Bay National Nature Reserve tworzą jedne z najbardziej malowniczych krajobrazów w regionie. To idealny cel na wycieczkę dla osób, które chcą poczuć prawdziwy klimat starej Anglii, poznać niezwykłe historie i jednocześnie odpocząć w otoczeniu pięknych krajobrazów. Powiem Wam, że naprawdę na wielu siłowniach byłem i ta jest super. Macie wszystko, czego potrzebujecie. I w ogóle wypadło mi z głowy przez te emocje i ten fajny epizod, że ja Wam nie pokazałem Embassy Truck Park. No to uciekajcie. Trening ala zestaw dyskotekowy zrobiony, zamówienie złożone, nie mogę się doczekać jedzenia. Jedyne co prawdziwy sportowiec potrzebuje teraz to bro za Embassy Truck Park, za sandwich, za całą ekipę tutaj pracującą z Łukaszem i z dziewczynami na czele. Za Ciebie, Macieju. Maciej to jest jeden z Big Bossów. Kolejnym Big Bossem, którego niestety nie miałem przyjemności poznać, to jest Joe. No i za Was, drodzy kierowcy, bo mam takie małe wrażenie, że Wasz zawód jest bardzo niedoceniany przez lud. Wasze zdrówko. Jednym ze starterów, jaki mamy, to jest jednym z, bo tutaj widzicie kawałek innego starteru. Chowa się tam. Jest zupa żurek. Dajcie mi spróbować i zaraz Wam pokażę wszystko, co jest w tym kociołku. Chodźcie. Kociołek tak wygląda. Macie chlebki, jajeczko i biała kiełba. Ten trening zestawu dyskotekowego spowodował u mnie mega głód. Czas na jajeczko. I zaraz kiełbasa. Biała kiełbaska, pyszna. W ogóle, wiecie co? Zobaczcie sobie jeszcze tak bliżej tą zupę. Jest naprawdę fajna, gęściutka,
Macie 2 połowy jaja, kiełba i takie drobniutką kiełbaskę. Bierzemy łyka napoju bogów i pokazuję Wam drugi starter z zapieksa. I specjalnie o ketchup się nie spytałem, bo chcę sobie pierwszy tak spróbować. Biorę gryza i Wam w ogóle pokażę, co tutaj jest. Chodźcie. Klasyk, pieczareczki. Naprawdę pyszne to pieczywo jest. I zapiekany serek. Starter już za nami. Czas na maina. Szybki quiz dla Was. I nie szukać pomocy u Ani. Jeżeli pijecie sobie piwko i ma obiad wjechać, to jaki najbardziej pasuje do piwka? I możecie powiedzieć golonki czy coś tam, nie? Ale ja Wam powiem, że dla mnie jednym z takich lepszych obiadów do piwka jest gulasz z ogórkami kiszonymi. Pachnie niesamowicie. Ziemniaczki, w ogóle jakie mięciutkie ziemniaczki. Od razu z mięsem. Patrzcie, jak to wygląda. Mięso w ogóle jakie mięciutkie. Do tego kiszak. Przepyszne. Zaraz Wam bliżej pokażę ten talerz, żebyście nie marudzili. Patrzcie. Macie tak, kiszaki, sosik, mięsko i nawet liść laurowy się zapodział. Mega. Od siebie do Truck Park, Embassy Truck Park, mam 5 godzin i ten deser jest dla mnie taką nagrodą za tą jazdę, za całe to przygotowanie. A co to jest za deser? Jest moim najukochańszym deserem na świecie. Chocolate brownie z lodami. Chocolate brownie z lodami, ale zanim go weźmiemy, to mam też americano. I ja wziąłem sobie large'a, potrzebuję large'a na powrót i jeszcze mamy studio. I taka ciekawostka też, że lokalizację studia znalazłem taką finalną właśnie tutaj niedawno temu. Dobra, americano large. Smaczy mocą. Kawa spróbowana, czas na brownie. I z tego, co się orientuję, ono jest ciepłe, czyli moja najukochańsza kombinacja. Nie pomyliłem się, brownie ciepłe. Brownie ciepłe, do tego lody i polewka to jest chyba taka toffee. Najlepsze combo. Udało mi się w ogóle zrobić całe nagrywki, wszystko Wam pokazać i trafiłem w taki gap, gdzie nie było za dużo ludzi. Ludzie się teraz zbierają, a dla mnie jest to idealny czas, żeby dokończyć ten deser, dokończyć kawę i widzimy się w studiu. Siemanko, witajcie w dzisiejszym studiu. W ogóle cieszę się, bo jechałem sobie i miało niby kropić, nie kropić, ale na szczęście mam takie okno, że nic nie pada. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w mieście Ramsgate i ja zaparkowałem sobie dokładnie tutaj, to jest West Cross Wall, po prostu parking. I ten parking jest dokładnie tam. Za mną jest, tu jest marina, a w ogóle jeżeli widzicie, czekajcie, tam chyba jest Royal Victorian Pavilion, największy Wetherspoon w UK. I się spierałem z Olą, o której parę słów za chwilę powiem, bo myślałem, że największym Weatherspoonem w całym UK jest Velvet Coaster w Blackpool. Olu, miałaś rację. Zanim zaczniemy podsumować Embassy Truck Park, zacznijmy może od podziękowań. Chciałbym Tobie, Łukaszu, podziękować za naprawdę sporo informacji przydatnych dla mnie
Chciałbym podziękować Tobie, Olu, chciałbym podziękować Tobie, Gosiu. Ola i Gosia przygotowują te przepyszne jedzenie. Chciałbym podziękować Tobie, Macieju. Maciej to jest the big boss. And I would like to say thank you to you, Joe. Maciej i Joe to są big bossy. W ogóle Maciej, prześwietny kolega, pokazał mi wszystko. Przedstawił w ogóle całą sytuację i teraz ja mogę Wam to wszystko opowiedzieć. Chciałbym przeprosić smutasów, jeżeli czują się urażeni, że taki zwykły chłopak, Polaczyna, mieszkający w Anglii od ponad 20 lat, zaciesza przez cały epizod. No po prostu ludzie zadowoleni z życia tak mają. Także przepraszam Was, a tak naprawdę nie przepraszam Was. Zacznijmy od paru informacji na temat Embassy Chalk Park, żeby to miało jakieś ręce i nogi, to całe podsumowanie. W takim wydaniu, jakie zobaczyliście, ten cały zajazd jest od troszkę ponad roku. To był wcześniej parking normalnie dla ciężarówek, bo po prostu też tak domyślałem się. Tam jest Dover, ten kanał, to jest idealna lokalizacja dla tego. Także z całą tą siłownią to wszystko jest dopiero od ponad roku. To, co Ania nam powiedziała, jeżeli chodzi o przydatność dla kierowców, to tam jest wszystko odhaczone. Macie pralnię, macie Wi-Fi, w ogóle mega mocne Wi-Fi, macie showery, siłka, w ogóle tam jest też teren do pobiegania, kierowcy fajnie, bo ta świadomość też kierowców zmienia się. To nie jest już taki stereotypowy gościu z wielkim brzucholem. Młodsi przejmują stery i jest ta aktywność fizyczna i to jest zauważalne. Maciej mi powiedział, że to jest naprawdę zauważalne. Parking na ponad 100 ciężarówek i jest osobny też parking dla tak zwanych lodówek. I jestem zielony w tym, ale Łukasz też mi to wyjaśnił, że po prostu lodówki są hałaśliwe i co pół godziny czy co jakiś czas się włączają i lodówkarze są przyzwyczajeni do tego, a ci tacy normalni nie są i po prostu oni mają swój parking, a ci inni mają swój parking. Bezpieczeństwo parkingu, bezpieczeństwo Was, kierowców, jeżeli to oglądacie, a mam nadzieję, że tak jest, na pierwszym miejscu. To całe w ogóle centrum dowodzenia, które mogłem nagrać dzięki Tobie, Macieju, świadczy tylko o tym, że mają każdy róg obserwowany. Mają różne certyfikaty, które tylko i wyłącznie świadczą o tym, że zarówno Maciej, jak i Joe wiedzą, o co chodzi w tym biznesie. Jeżeli chodzi o siłownię, już powiedziałem podczas treningu i zaraz w ogóle wysypie się grono znawców, fitnessowych influencerów, że to tak się ćwiczy, to nie tak się ćwiczy, mam to gdzieś. Ćwiczę jak uważam, sprawia mi to przyjemność, wyglądam, uważam, nie najgorzej, a najważniejsze, że się dobrze czuję. Cały dzisiejszy ten epizod polegał po prostu na pokazaniu Wam tej siłowni, że coś takiego jest, a nie na tym, żeby się wyginać w jakichś obcisłych leginsach, jak co niektóre influencerki mają w zwyczaju. Siłownia mega, tam naprawdę sobie elegancki trening zrobisz sobie cardio, jest bieżnia, jest naprawdę świetnie. Natomiast jeżeli chodzi o jedzenie, to powiem Wam, że jestem naprawdę miło zaskoczony. Omawiamy jedzenie, omawiamy ceny i dajemy finalny werdykt i dajemy finalny apel. Także zaczęliśmy naszą wizytę w Embassy Chalk Park od napoju dla prawdziwych sportowców, czyli piwa Lech i butelka piwa kosztowała 3,10. Na pierwszy starter, bo jak nie przespaliście tego epizodu, miałem ich 2. Na pierwszy starter była zupa żurek i zupa kosztowała 5,95. Na drugi starter mieliśmy zapiekankę i zapiekanka kosztowała 4,95. Na danie główne mieliśmy gulasz z ziemniakami i z ogóreczkami kiszonymi, chociaż to były konserwowe bardziej. I ten obiad kosztował 12,95. 5 godzin jazdy, aby zjeść mój najlepszy deser na świecie. Chocolate brownie i chocolate brownie z lodami kosztowało 5,95. Duża americano, kawa kosztowała 2,70. Za całość w Embassy Chalk Park w sandwich zapłaciłem 35,60. Jeżeli chodzi o ceny, 36,50 za to, co zjadłem w ogóle, jak to pysznie smakowało, bo już wjeżdżamy na temat smaku. Naprawdę pyszne. Fajnie te malutkie te chlebki, takie bułeczka. Po prostu to jest, mi się zdaje, bagietka przekrojona w plasterki. Do żurku zapiekanka naprawdę pyszna i ten gulasz cudowny do tego piwka. No brownie zawsze plus jest, nie? 35. Dla mnie cena jest naprawdę świetna.
Jeżeli chodzi o pewnego kanapkowego kolegę o imieniu John Montagu, to mam takie zapytanie do wielmożnych władców sandwich, którzy na pewno tego epizodu nie oglądają. Gdzie jest jakiś posąg tego kolegi? No przecież podejrzewam, że i tak znalazłem taki fajny znak, jeżeli chodzi o sandwich, ale taki posąg z takim gościem, z kanapką w ręku, to na pewno byłby magnes dla turystów. Na szczęście macie mnie, zwykłego chłopaka, który traktuje ten content jako przygoda życia i chciałem wam coś pokazać, ale zanim pokażę, muszę was ostrzec. Otóż zaraz się znajdziemy przed pomnikiem kanapkowego koleżki i tutaj jest w ogóle taka sytuacja, jak pogooglowałem, że lokalni z jakiegoś powodu stroją go. I zastanawiałem się, czy on będzie, jak przyjadę tutaj, przystrojony, czy normalny. Normalny wygląda tak, a ten tutaj wygląda tak. Kanapkowy koleżka dzisiaj wygląda tak. W ogóle zobaczcie sobie, jak jeszcze wygląda. A teraz uciekajcie na kontynuację podsumowania. Embassy Truck Park. John odwiedzony, wam pokazany. Tak samo jak Embassy Truck Park odwiedzone i pokazane. Czas na werdykt. Embassy Truck Park Sandwich. Tą całą lokalizację, tą całą miejscówkę uważam za lokalizację, miejscówkę, która to są fanfary dla świeżaków. Smaczy. Świetny staw. Ola, Gosia, Łukasz. Super szef Maciej. Zakładam, drugi boss Joe jest tak samo świetnym facetem. Całe te wszystkie pomieszczenia, nie wiem, mam nadzieję, że jacyś kierowcy to obejrzycie i napiszecie mi w komentarzu, ale ja uważam, że jako taki w ogóle nie znający się na jeździe, chyba tam macie wszystko, co potrzebujecie. Prysznice, pralnie, rozruch, dobre jedzenie w normalnych cenach, takie domowe, fajne jedzenie. Piwko, bilard, możecie sobie w bilarda pograć, polska telewizja też jest, mega szybki internet, naprawdę same plusy. Chciałbym podziękować wam wszystkim, całemu staffu Embassy Truck Park za gościnę, za fajne towarzystwo, kolejni świetni rodacy, których poznałem na mojej drodze youtuberca. Chciałbym poprosić was, kierowcy, o danie lajka, danie komentarza i po prostu może przekazanie tego filmiku komuś tam. Może ktoś akurat jeździ po Anglii, po Wielkiej Brytanii i przyda mu się takie info. A szczególnie tobie, Marcinie. Marcin to jest mój drogi widz, kolega, który też jeździ. Zanim Apple wjedzie tradycyjny, to chciałbym wam, drodzy kierowcy, życzyć przede wszystkim szerokości, przede wszystkim jak najmniej korków, jak najmniej opóźnień i bezpiecznych powrotów do domów. A szczególnie tobie, Marcinie, a.k.a. Rycerz, wracaj bezpiecznie do Katarzyny i do psiaka. A Katarzyna czeka na ciebie ze słoikami. Apel standardowy z bliska, nie przepracowywać się, uśmiechać się do siebie. Całkiem inne są vibe'y, jak jest się życzliwym, jest się uśmiechniętym, nie jest się gburem. Tak samo ja miałem w Embassy Truck Park. Z uśmiechem do Macieja, z uśmiechem do Oli, do Gosi, do Łukasza. Życie jest po prostu lepsze. Nie przepracowywać się, wychodzić, wyjeżdżać, bo słyszałem, że Ramsgate jest naprawdę ślicznym miejscem. Jeżeli jesteście w tych okolicach, może byliście w Embassy Truck Park, to dajcie znać. Jeżeli planujecie, to też dajcie znać. Wszystkie linki Embassy Truck Park zamieszczę w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Ja znikam, bezpiecznie jadę do domu, znowu zacieszę, bo po prostu całe to planowanie tego epizodu uważam, że wyjdzie fajnie, ten finalny efekt wyjdzie, mam nadzieję, na plus. Także widzimy się w następny tydzień w niedzielę, godzina 19 UK czasu. Hej!